Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj mam dla Was filmik z sadzenia pomidorów i papryki. Jak widzicie, ja pomidory i papryki sadzę w tunelu foliowym. Słuchajcie, ja ten filmik nagrałam początkiem maja. Bardzo Was przepraszam, że nie wrzuciłam go wcześniej, ale naprawdę nie miałam czasu, żeby go zmontować i dograć dźwięk. Dopiero dzisiaj to zrobiłam i dzisiaj od razu Wam to wrzucam. Jak widzicie na filmiku, tutaj sobie wstępnie wyznaczałam, co ile centymetrów będę sadzić pomidory. Ja pomidory sadzę co 40 cm w dwóch rzędach, tak żeby mi ich jak najwięcej weszło. No i do mojego tunelu foliowego łącznie wchodzi 36 sadzonek, czyli całkiem sporo. Tam z tyłu pogłębiam już dołek pod sadzonkę, bo wstępnie tak sobie tylko zaznaczyłam i z tamtej strony tunelu posadziłam pomidory koktajlowe. Jak widzicie, wyciągam je z doniczki i wsadzam do dołka. Dołek staram się wykopać głębiej, tak żeby oberwać sobie nawet te dwa pierwsze liście. Nawet jak posadzicie głębiej, to po prostu z tych miejsc wyjdą korzenie, więc sadzonka będzie lepiej ukorzeniana i będzie dzięki temu też lepiej pobierać składniki odżywcze. I tak robię z każdym przygotowanym dołkiem. Pomidorów koktajlowych posadziłam 8 krzaczków, które wyhodowałam z nasionka. Kto mnie ogląda, ten wie, że z nasionka wszystko sama wyhodowałam. Tutaj, słuchajcie, z tej strony tunelu sadzę pomidor malinowy warszawski. One mają inne liście, takie proste. I pomidorów malinowych warszawskich posadziłam 10. One rosną właśnie sobie obok pomidorów koktajlowych. Starałam się je tak sadzić, żeby bez problemu rozróżnić, który jest który, czyli w dwóch rzędach po 5 sztuk w rzędzie, a pomidory koktajlowe w dwóch rzędach po 4 sztuki w rzędzie. Jak widzicie, piesek trochę niszczył moje sadzonki, więc dobrze, że zrobiłam ich więcej. No niestety, ale jego towarzystwo zawsze bardzo jest dla mnie miłe, więc zawsze biorę swojego pieska do sadzenia w ogródku. No i tutaj słuchajcie, zobaczyć możecie, jak pięknie się ukorzeniła sadzonka i że to już był ostatni dzwonek, żeby te sadzonki wsadzić do gruntu. I słuchajcie, to był początek maja, czyli jeszcze ryzykownie, ale kiedy były przymrozki, paliłam sobie znicze. Wystarczy, że do takiego tunelu foliowego wstawicie 4 znicze. U mnie to jest tunel foliowy 2,5 na 4 metry. I wiecie, że to naprawdę działa, że mimo przymrozku w tunelu było na plusie i nic się tym pomidorom nie stało. Więc polecam, jeśli też walczycie z czasem, żeby tak sobie zrobić. Myślę, że w przyszłym roku, żeby tak nie ryzykować, albo wysieję później, albo do większych doniczek, żeby jednak trochę dłużej te pomidory mogły wytrzymać, bo już mi się zaczynały wyciągać przez brak miejsca w doniczce. No i słuchajcie, po drugiej stronie tak samo wyznaczam sobie co 40 cm. Tutaj już się sugerowałam tymi pomidorami po lewej stronie, w jakich odległościach one mają być. I tutaj po tej stronie będą pomidory bawole serce i będą też papryki. Zaraz Wam powiem, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Z tyłu sadzę pomidory bawole serce. Możecie zobaczyć, że z tych wszystkich sadzonek one wyglądają najpiękniej, najładniej się rozkrzewiają. To są w ogóle moje ulubione pomidory w uprawie i wiem, że ja co roku będę bawole serce wysiewać i co roku będę je sadzić, bo po pierwsze są smaczne, a po drugie naprawdę łatwe w uprawie i pięknie się rozkrzywiają i są odporne na różnego rodzaju choroby. Mogę Wam już zdradzić, że pomidory warszawskie są delikatniejsze. One jednak bardziej reagują na jakieś takie niedogodności, a bawole serce myślę, że dla początkujących ogrodników to jest super odmiana. Tutaj sadzę już paprykę i paprykę sadzę w podobny sposób jak pomidory, ale paprykę sadzę na taką głębokość, na jakiej rosły w doniczce. Możecie zobaczyć, że sadzonki są dużo mniejsze. No i tak jak Wam wcześniej mówiłam, 4 sadzonki to są sadzonki papryki California Wonder, a 4 kolejne sadzonki to są sadzonki, które wysiałam z nasion z marketu, z marketowej papryki. No i jak możecie zobaczyć, zarówno jedne, jak i drugie sadzonki fajnie wyszły. Tutaj macie wszystkie posadzone pomidory i papryki. No i zabieram się za porządki, żeby podlać pomidory. Jak widzicie, zostało mi trochę sadzonek. Podzieliłam się z sąsiadem.
także nic się nie zmarnowało. Muszę wam powiedzieć, żebyście mieli świadomość, że ja pomidorów swoich nie hartuję. Wiem, że niektórzy je tam wnoszą do domu. Ja je po prostu stawiam na bardzo słonecznym parapecie, otwieram im okno tak do góry, żeby też miały kontakt z tym powietrzem z podwórka i to wystarcza. One tam po posadzeniu na początku trochę marudzą, tak lekko sobie klapną, ale wiadomo, po posadzeniu je podlewam i już wieczorem one sobie pięknie wstają i wyglądają, jakby nic im się nie działo. Tutaj nagrałam wam sytuację z ogródka z początku maja. Głównie to chciałam właśnie nagrać parę dni po posadzeniu pomidorów, żeby wam udowodnić, że z nimi nic się nie stało i wszystko jest w porządku. Tak, możecie sami zobaczyć, że one wstały, normalnie sobie stoją. Słuchajcie, je jeszcze trzeba będzie podwiązać, ja jeszcze tego nie robiłam. Rosną mi już chwasty, także przed wyrwaniem chwastów nagram wam, jak ja sobie je podwiązuję i wtedy powyrywamy też chwasty, a tutaj możecie też zobaczyć, że rozłożyliśmy linię kroplującą do nawadniania pomidorów, tak żeby nie trzeba było tam chodzić, podlewać i nie ryzykować, że gdzieś tam się poleje po liściach, bo pomidory tego bardzo nie lubią. Także linia kroplująca sobie włączam, ona sobie sama kropluje, w całym ogródku mam rozłożoną i muszę wam powiedzieć, że jestem tak zadowolona z tego rozwiązania, że też chętnie w którymś filmiku wam opowiem o linii kroplującej, bo naprawdę to ułatwia życie i jest bardzo tanie. W tamtym roku wszystko podlewałam ręcznie, później tam miałam jakiś zraszacz, no ale w szklarni wszystko ręcznie. No i mam porównanie i naprawdę włączam sobie wodę, samo się podlewa, bezobsługowo polecam. Jeszcze jedną rzecz wam powiem, o której zapomniałam, no bo tak jak ja wam mówiłam, posadziłam te pomidory i papryki co 40 cm. Ktoś mi tam na TikToku w tamtym roku powiedział, że o, za gęsto, nic z tego nie będzie, słabo i w ogóle. Ja wam powiem, że w tamtym roku tak posadziłam i jest super i wszystko ładnie urosło, ale też weszło dużo sadzonek, więc koniec końców byłam z tego zadowolona i dlatego w tym roku też tak robię. Także czasami tych ludzi z internetu tak nie do końca słuchajcie, próbujcie najlepiej właśnie na własnym doświadczeniu. Jeśli komuś jest za gęsto, no to okej, niech sadzi rzadziej, tak? Zresztą w ogrodnictwie jest tyle różnych rozwiązań, tyle różnych możliwości, że naprawdę nie ma jednej dobrej rady. U kogoś będzie się sprawdzało jedno, u drugiego coś innego. Także zawsze patrzcie na siebie, na to, co u was wychodzi i to, co u was się sprawdza i tak róbcie. Słuchajcie, w tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Koniecznie zostawiajcie swoje komentarze, jeśli macie jakieś uwagi albo jakieś cenne rady. Ja bardzo chętnie wszystko przyjmę. Wymiana doświadczeń zawsze jest fajna i czytając komentarze też można się wiele dowiedzieć, więc naprawdę zachęcam do komentowania. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!